Cześć Laguna Fani. Czujecie w samochodzie smród z przepalonego oleju, tak jakby się coś z olejem zaczęło dziać, zaczął się olej jarać. Winę ponosi ten przewód, a dokładnie może nie tyle ten przewód, co uszczelka na tym przewodzie. To jest przewód do turbiny. Muszę go zdemontować. On jest przykręcony tutaj do kolektora ssącego. Jesteśmy w okolicach kolektora ssącego. Tu jest przykręcony do kolektora ssącego. Najpierw odkręcę tą śrubeczkę. Ona jest na klucz 10 i dalej w głębi odkręcę sam ten przewód. On jest przykręcony tutaj. Widać wyraźnie, że cieknie z niego olej. Ten olej, tak jak widzieliście na ostatnim moim filmiku, opada na kolektor wydechowy, tam się przypala. Drugie miejsce, w którym jest przykręcone, nie wiem czy zauważycie, chyba jest, aczkolwiek ręki już nie wsadzę, to jest nadal ten przewód, jest przykręcony tam w głębi. Tutaj mamy tą drugą nakrętkę. W tym miejscu jest przykręcony właśnie ten przewód. Jego też odkręcimy. I tutaj mamy ten wydech, na którym właśnie osiadła ta maź, która wcześniej była olejem. Tego właśnie spróbujemy się pozbyć. Ja, jeżeli wymienię te uszczelki, podjadę na myjnię i to postaram się wypłukać, żeby mi nie śmierdziało w samochodzie. To jest ta górna nakrętka na turbinie. U mnie jest to silnik F9Q750. Nie wiem, czy w 754 jest montowane identycznie, czy troszeczkę inaczej. Na początek odkręcam tą śrubę na klucz 10. Tutaj mogę sobie zdjąć i przesunąć, żebym miał lepszy dostęp. I teraz przejdę w głąb i postaram się odkręcić tą górną nakrętkę. Kluczyk 17 płaska. Przykręcona jest bardzo mocno. Ale odpuściła. Ja to już kiedyś odkręcałem. Tam niestety Francuzi wymyślili sobie uszczelkę gumową. Nie wiem dlaczego. Wiadomo, jak guma współpracuje z olejem. To raz. Druga sprawa to taka, że ten przewód olejowy on nie jest idealnie tutaj ułożony, przez co pręży mi na jedną stronę. Ja go teraz po poluzowaniu spróbuję się wyprofilować w taki sposób, żeby on wchodził mi idealnie. Jest tak jakby po prostu krzywy. Wszystko jest praktycznie na wierzchu, także do niczego nie trzeba, niczego tu nie trzeba rozkręcać głębiej, rozbierać. Odkręcamy tylko tę jedną śrubę i dwie nakrętki mocujące. Przewód. I mamy wszystko na wierzchu.
Odkręciłem górną nakrętkę, teraz przejdę do nakrętki w dole silnika, która też jest na klucz 17. I która też jest silnie dokręcona. O, ale łatwo poszło. Przewód jest już luźny, mogę go wyciągnąć. Cały przewód mam już na wierzchu. Uwaga, w nim jest olej. O, tutaj mamy jeszcze taką miedzianą podkładkę, mi się odkręciło razem z tym interesem, który idzie do turbiny. Ostrość proszę. Akurat wymienię sobie jeszcze tą podkładkę miedzianą i zaraz obejrzymy resztę, co tam się dzieje. Ja tu oczyszczę gniazdo tej śruby, tej nakrętki, śruby, tego mocowania, żeby był jak najlepszy styk. Dobra, ja wróciłem ze sklepu, zamówiłem sobie, kupiłem sobie te o-ringi. Mi są potrzebne dwa kupiłem na zapas. To są stare. Stare są twarde, jakby były już plastikowe, zwłaszcza ten, który idzie przy turbinie. Kupiłem też ten miedzianą podkładkę, która ma pójść na ten adapter. Ja to sobie już rozkręciłem, bo tak jak pokazywałem, to mi się rozkręciło razem, ale podczas oględzin wyszło mi coś takiego. Ostrość. Tu jest taki zadzior, który muszę zlikwidować, bo nawet jeżeli założę tą miedzianą podkładkę, nic mi to nie da, bo ona będzie krzywo przylegała. Ja to sobie teraz oszlifuję tym ustrojstwem, wygładzę i będę skręcał to z powrotem, czyli najpierw przykręcę ten cały adapter razem z tą miedzianą podkładką i dopiero rureczkę. Na rureczkę, czyli cały ten przewód olejowy, można już założyć uszczelki. Są to uszczelki olejoodporne. Rureczka jest już przygotowana. Ja sobie tylko przygotuję tą część. Oszlifowałem, wyrównałem. Nakładam podkładeczkę, idę do silnika wkręcać. Kręcamy tą część. Trzeba uważać, żeby ta miedziana podkładka nam nie spadła, gdzieś nie wpadła głęboko. Już złapała, wkręcam ją na tyle, ile jest potrzeba, czyli do pierwszego oporu, resztę trzeba będzie zrobić kluczem. Kurde, dzisiaj pogodę mam jesienną, deszcz mrzy, ale silnik krwawi, nie mogę go tak zostawić. Dobra, tutaj nasadką oczkowym bez sensu jest. Wezmę sobie 17 nasadową. Bardzo mały skok mam.
Teraz delikatnie zakładam przewód. Przyłapałem na dole delikatnie. Jeszcze delikatnie dokręcę. Wpycham przewód tak, żeby uszczelka mi weszła w gniazdo. To samo robię u góry. Chodzi o to, żeby nie poprzecinać tej nowej uszczelki, którą założyliśmy. Przyłapuję tą śrubeczką na klucz 10. Teraz mogę wziąć klucz 17 i podociągać obydwie nakrętki, zarówno tą u góry, jak i u dołu. Jeżeli to już dociągnę, mogę odpalić silnik. Na początku na biegu wolnym, czyli na luzie, bez podkręcania go na obroty, po to, żeby olej się dostał do całego układu turbiny, żeby nie przytrzeć turbiny sobie. Jak to zrobię, pojadę na myjnię, opłukam ten cały kolektor, to nie jest kolektor, tam jest co tam jest? Katalizator. Jak to podokręcam, pojadę na myjnię, wyczyszczę ten katalizator po to, żeby nie mieć oleju, żeby mi się nie wypalało, nie czekać aż się to wypali, żeby mi nie śmierdziało w środku w samochodzie. Ostatnia rzecz to ta śrubka do kolektora. Jest przygotowane, wszystko jest sztywne. Ja mam nadzieję, że krwawienie ustało. Warning, fuel level low. Nic w związku z olejem się nie zaświeciło, znaczy, że wszystko jest w porządku. Ja chwilę jeszcze na wolnych obrotach tutaj go potrzymam, dopiero ruszę. Ja już sobie wracam z myjni. Ta część silnika, która była zażygana olejem, czyli tył tam nad turbiną, pod turbiną, została umyta. W razie gdyby mi coś teraz wyciekło, będę od razu wiedział. Nie będzie nakładał mi się stary brud na nowy. To tyle z mojej strony. Jeżeli Wam filmik się podobał lub był pomocny, kliknijcie na lajka. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, z moimi działaniami przy mojej lagunie, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam. Życzę Wam dobrej zabawy przy Waszych lagunach. Cześć.